Dzień dobry. Dzisiaj jest 9 lutego, jeżeli dobrze pamiętam. Początek roku. W momencie, kiedy ja to nagrywam, to wy oglądacie film z Francji. Natomiast kiedy wy to obejrzycie, to będzie już prawie rok później od dnia, kiedy to nagrywam. Jak już powiedziałem, jest 9 lutego i razem z Justynką idziemy na siłownię. Słuchajcie, piekło zamarzło, niedźwiedź idzie na siłownię i co więcej, niedźwiedź sobie postanowił, że będzie chodził regularnie, dlatego że muszę zbudować formę. Jak wam pokazywałem na filmach z Francji, kiedy łaziliśmy po Alpach, moja kondycja jest w fatalnym stanie. A muszę podjąć to wyzwanie i muszę coś ze sobą zrobić, dlatego że jest to forma przygotowania się do kolejnej naszej wyprawy, która jak zwykle będzie kolejną wyprawą naszego życia, ale ta będzie naprawdę wybitna. Na razie wam jeszcze nie mówię gdzie. No dobrze. Ci spośród Was, którzy przyglądają nasze social media, już doskonale wiedzą, dokąd pojechaliśmy. Ale że po pierwsze część widzów jest tutaj po raz pierwszy, po drugie nie wszyscy śledzą naszego Instagrama, a po trzecie, gdy to nagrywałem, to nie miałem pojęcia, jak jeszcze to wszystko będzie wyglądało, to pozwólcie, że utrzymam tą konwencję w wielkiej tajemnicy. A tych z Was, którzy już znają naszą destynację, proszę, aby udawali zaskoczonych na koniec tego filmu. Taka niespodziewanka, ale będzie grubo. Słuchajcie, będzie na pewno grubo, a na pewno muszę zrzucić parę kilo i na pewno muszę zbudować formę. Uwierzcie mi na słowo w tym momencie, że naprawdę muszę. Dlatego postanowienie takie, że idziemy na siłkę i będziemy to robić regularnie i zobaczymy, jakie będą efekty, bo do 8 września, bo wtedy się rozpocznie nasza wyprawa, do 8 września muszę być w dobrej formie. Dzień dobry moi drodzy, drugie wejście, 4 marca. Słuchajcie, przepraszam, że będę trochę sapał, ale właśnie robię sobie krótki trening. Kontynuacja poprzedniego wejścia, wziąłem się za siebie. Witam Was z parku. Tego parku, w którym zazwyczaj nagrywam początek sezonu, a w zasadzie filmy przed początkiem sezonu. 12 stopni, słoneczko świeci, wiewiórki harcują, ptaszki ćwierkają. Do wiosny już niedaleko. Dlatego tym bardziej trzeba się wziąć za siebie. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę z faktu, że Wy to będziecie oglądali prawdopodobnie w grudniu albo w styczniu następnego roku. Więc po co to kręcić? Po co robić ten materiał? I jeśli oglądaliście film z zeszłego roku, Scan, a bardzo liczę na to, że oglądaliście, to być może pamiętacie, że powiedziałem wtedy tam pół żartem, pół serio, że moja kondycja jest fatalna i że jeśli macie namiary na jakiegoś trenera personalnego, który by się podjął wytrenowania niedźwiedzia, to dajcie mi znać. A jak dobrze wszyscy wiemy, moi drodzy, proście, a będzie Wam dane. I tak oto po publikacji tamtego filmu odezwał się do mnie Kamil, mój były kursant, a obecny dobry przyjaciel, który dał mi namiary na swojego trenera. I tak trafiłem, a w zasadzie trafiliśmy, bo ja i Justynka pod opiekę Bartka, profesjonalnego trenera personalnego. Tym sposobem, moi drodzy, spotkaliśmy się z Bartkiem
Bartek zebrał od nas bardzo szczegółowy wywiad. Określiliśmy cele, jakie chcemy osiągnąć. No i wczoraj odbył się pierwszy profesjonalny trening. Jutro mamy kolejny. W międzyczasie mam zadanie domowe, muszę trochę chodzić, dlatego dzisiaj sapię. Moi drodzy, a jakie są te cele? Te cele są takie, że w pierwszej kolejności muszę zrobić formę, muszę zrobić kondycję. Zrzucenie wagi na tym etapie traktuję jako drugą sprawę drugorzędną. Wiem, zdaję sobie sprawę, że to też jest bardzo ważne, ale to, co planujemy zrobić w tym roku podczas tej wyprawy, będzie ode mnie wymagało przede wszystkim kondycji i formy, a jak dobrze wiecie, po łażeniu po Alpach w zeszłym roku ta kondycja jest fatalna. Dlatego na chwilę obecną robimy formę. Zrzucanie kilogramów to będzie sprawa drugorzędna. A nawet nie tyle drugorzędna, co liczę na efekt uboczny. A jak to z tą moją formą jest i z moją kondycją? Moi drodzy, ja nigdy kondycji nie miałem. Nigdy. Nawet w podstawce miałem straszny problem, żeby przebiec kilometr. Nigdy nie byłem w stanie biec długich dystansów i moja kondycja była zawsze fatalna. A odkąd jestem otyły, odkąd uświadomiłem sobie, że jestem otyły i tak, mówię to, nazywam to po imieniu, jestem otyły, nie mam nadwagi, nie jestem przy kości, jestem otyły. Uświadomiłem sobie ten fakt i przyznaję to otwarcie, dlatego że pierwszym etapem wyjścia z problemu jest zawsze uświadomienie sobie tego problemu i nazywanie go po imieniu. Dlatego tak, jestem otyły. Osiągnąłem wagę prawie 120 kg, w związku z czym od pewnego czasu już szukałem sposobu na to, żeby coś ze sobą zrobić. I teraz, moi drodzy, ja wiem, że MZ, tak, mniej żrej, zacznij się więcej ruszać i tak dalej. Wszystko pięknie, ładnie, dopóki się nie okazuje, że macie tryb siedzący, tryb pracy i to od godziny 7 do praktycznie 20. I nie macie czasu na to, żeby iść na siłkę, nie macie siły nawet na to, żeby coś ze sobą zrobić. Po prostu jedyne, o czym marzycie, to wrócić do domu, zjeść kolację i iść spać, a rano na pewno nie macie siły wstać, żeby coś więcej zrobić. I tak zdaję sobie sprawę, że ten stan się pogłębiał wraz z kolejnymi nabytymi przeze mnie kilogramami. No i prawda jest taka, że już od dłuższego czasu szukałem sposobu na to, żeby wreszcie coś zacząć ze sobą zrobić, żeby znaleźć ten czas. Nie było łatwo, ale czasami w życiu potrzebujemy pewnego impulsu, czegoś, co nas popchnie w odpowiednim kierunku, nas wypchnie z tej popularnie nazywanej strefy komfortu. I tym impulsem, tą okazją stał się planowana, mam nadzieję, że uda się ją odbyć, wyprawa tegoroczna. Nadal potrzebuję pewności, nie powiem Wam, gdzie jedziemy i jaki jest plan na tą wyprawę. Natomiast fakt jest taki, że jeżeli chcemy przetrwać tą wyprawę i nacieszyć się w pełni wszystkimi atrakcjami, które są zaplanowane, muszę zrobić formę. I to był właśnie ten impuls do tego, żeby zacząć działać. Troszeczkę przearanżowałem swój plan dnia. Mam nadzieję, że się udało dotrzymać. Troszkę inaczej zaplanowałem swoją dietę. Zaczynam wreszcie liczyć kalorie. Jestem pod okiem fachowca razem z Justynką. Justynka oczywiście ma dużo mniejszy problem, bo ona nie musi zrzucać kilogramów. Ona chce tylko zrobić formę. Więc jej jest troszeczkę łatwiej niż mnie. Ale dzięki temu może ja będę miał więcej, nie wiem jak to nazwać, poweru, więcej motywacji, żeby wytrwać i dokończyć ten plan, który sobie teraz przedsięwziąłem. Zobaczymy, trzymajcie kciuki, znaczy wy już to oglądacie, więc znacie efekty. Ja liczę na to, że do września, bo mamy pół roku, do września uda się te cele osiągnąć.
Słuchajcie, dzisiaj jest 15 lipca, Justynka ma na ramionach takie plastry, ja też. Gdzie jest 15 lipca, kolejny etap naszych przygotowań do wyjazdu. Dalej wam nie powiem gdzie. Kolejny etap naszych przygotowań, musieliśmy się zaszczepić. Mieliśmy termin na wizytę, odpowiednio wcześniej trzeba się udać do punktu szczepień, żeby te szczepionki zaczęły działać. W Krakowie są dwa, z tego co pamiętam, państwowe punkty szczepień w dwóch szpitalach. Jeden punkt szczepień jest na Śniadeckich, drugi jest w szpitalu imienia Jana Pawła II, to jest Prądnicka chyba, jest dobrze pamiętam. My wybraliśmy szpital Jana Pawła II, dlatego że mieliśmy troszkę bliżej, a z tego co wiedziałem po cenach szczepień też wychodził troszkę taniej. No i co, nie zawiedliśmy się. Było bardzo przyjemnie. Słuchajcie, było bardzo przyjemnie. Jeżeli będziecie szukali punktu szczepień, to zdecydowanie polecamy tutaj. No nie wiemy jak jest tam oczywiście, więc nie możemy mówić, że tam też jest źle. Natomiast tutaj mamy doświadczenie i jest naprawdę przeurocza. Wspaniała obsługa, miła obsługa, wszystko idealnie na czas. Praktycznie w ogóle nie czekaliśmy na nic, wszystko od ręki było załatwiane. Cała obsługa miła, uśmiechnięta, wyczerpujących odpowiedzi nam udzielała, także cierpliwa, więc tutaj zdecydowanie poczuliśmy się zupełnie nie jak w szpitalu, nie jak w Polskiej Służbie Zdrowia. Dlatego możemy z całym sercem, z całą powagą i jak to tam chcecie nazwać, polecić to miejsce jako punkt szczepień. I w niej są zalecane staty, że trybunica, jest drób brzuszny, żółtaczka A, żółtaczka B, wścieklizna i jeszcze z takich, które są dodatkowe, to jest japońskie zapalenie, bo to rzadka choroba. Natomiast gdyby Państwo jechali, Państwo z Polski jadą, Tak. tak, bo to gdyby się jechało ewentualnie z takich krajów afrykańskich, to oni mogą żądać żółtej febry, bo się boją tego tak zwanego przywleczenia tej choroby. Ale nie będziemy przez... Żółtaczka B, jeżeli zrobiona, to jest szczepienie na całe życie. Tu się można ewentualnie albo znaleźć dokumentację, albo gdyby się chciało, to takie badanie anty-HBS, bo ten anty-HBS we krwi to są przeciwciała, które u osoby zaszczepionej skutecznie są w poziomie wyższym od 10 i taka wartość wpisana jest takim dowodem wprost. Ale zaraz przykleję jeszcze. A, już myślałam... Nie, jeszcze nie zdążyłam. Nie. Tak szybko to nie. Dobra. Słuchajcie, lista naszych szczepień dosyć długa. Mam gdzieś tu napiszę, bo nie wszystko dokładnie pamiętam, a pani doktor, chociaż przejma, to bardzo szybko mówiła i nie wszystko zapamiętałem, dlatego lista szczepień wam tutaj gdzieś z boku się tutaj pojawi. Ceny szczepień, no kochani, nie mało, naprawdę nie mało, ale postanowiliśmy, że nie będziemy oszczędzali na zdrowiu i zaszczepimy się na wszystko to, co jest wymagane, ale również to, co jest zalecane. Nawet jeżeli jest to małe ryzyko, to stwierdziliśmy, że nie będziemy dla kilkuset złotych ryzykować własnym zdrowiem, bo potem leczenie będzie dużo bardziej kosztowne, o ile w ogóle będzie możliwe leczenie danej choroby. Dzisiaj była pierwsza dawka, za tydzień się widzimy z panią doktor po raz drugi na drugą dawkę niektórych szczepień, no i będziemy powoli już przygotowywali konkretnie do tego wyjazdu. Na dzisiaj to wszystko. Moi drodzy, poniedziałek 1 września, to oznacza, że za 2 dni wylatujemy. Oznacza to również, że dzisiaj jest ostatni trening przed wyjazdem i za chwilę sobie zrobimy ostatnie ważenie, żeby zobaczyć, jakie są efekty po 6 miesiącach pracy. Spróbuję z Bartkiem pogadać, jak widzi naszą pracę, jak widzi nasze efekty tej pracy, czy widzi w ogóle efekty naszej pracy. No i co? Idziemy się zmęczyć, a teraz idziemy się jeszcze szybko zważyć. Słuchajcie, mówmy się szczerze, że to nie był najlepszy trening w moim wykonaniu dzisiaj. Nie mam kompletnie siły, nie wiem z czego to wynika, ale że jest to ostatni trening dziś w tej serii przed naszym wylotem, to obok mnie siedzi ktoś, kto nam to zafundował. A ja dokładnie wiem, z czego to wynika. Czyli to jest Bartek. To nie jest tajemnica. Chciałem zaznaczyć.
Bardzo. Z czego wynika gorszy trening? Zostawmy to. 6 miesięcy. No. 6 miesięcy naszej ciężkiej pracy. W twoim wyobrażeniu pewnie można było ciężej. Ale właśnie o to chcę zapytać. Jak oceniasz naszą pracę i jak oceniasz nasze szanse na przetrwanie? No, ja uważam, że zrobiliście co mogliście. Każdy z was dał z siebie, myślę, że tyle ile mógł przez te 6 miesięcy. Zaczynaliście z kompletnie innych punktów wyjścia, co było trochę... Było pewnym wyzwaniem, nazwijmy to, żeby połączyć jednak i pogodzić wasze cele, które w sumie w Tutaj jakimś stopniu się pokrywały, ale jednak każdego możliwości były trochę inne. No to była twoja duża praca, to fakt. No, ale myślę, że udało nam się zrobić to tak, żeby każdy z was wyciągnął to, co miał szansę wyciągnąć. Mi się podobało to, że mimo wszystko nie odpuszczaliście, pomimo tego, że bywało ciężko, zwłaszcza z uwagi na twój tryb życia chociażby. No to jednak zawsze starałeś się ten czas na trening znaleźć. Czasami kosztem, mam wrażenie, własnego zdrowia. Jestem z was zadowolony. Może to wybrzmieć po prostu tutaj do kamery, podejrzewam uwiecznione. Dobra, czy jesteście gotowi? Myślę, że na pewno jesteście gotowi na tyle, na ile byliście w stanie się przygotować. Szczerze powiedziawszy, uważam, że Justyna jest bardziej gotowa niż ty. No, ale zobaczymy. Jak masz sobie poradzić, na pewno prędzej sobie teraz poradzisz niż 6 miesięcy temu byś sobie z tym No właśnie o poradził. to miałem zapytać też, czy widzisz w naszych postawach, sylwetkach, w wytrenowaniu to ciężko zobaczyć w tak krótkim odcinku, zwłaszcza u mnie, ale czy widzisz poprawę jakąś? No, to zdecydowanie. To widać nawet po ciężarach, na których pracowaliście przez te lata, no, przez te miesiące, jak one się zmieniły, nie? To możecie sobie sami zerknąć do swoich dzienniczków i zobaczyć, od czego zaczynaliście, na czym kończycie. I sobie odpowiedzieć na to pytanie samemu, nie? To teraz pytanie jeszcze jedno. Co przewidujesz, że się z nami stanie w momencie, kiedy przez najbliższe 3 tygodnie nie będziemy ćwiczyli? No bo to, że musimy wrócić na siłownię po naszym powrocie, to jest pewne. No. Tylko pytanie... Generalnie, tak patrząc z punktu widzenia fizjologii, tego jak się nasze ciało działa, no to 3 tygodnie to jest taki okres, po którym faktycznie zaczynamy mieć realne spadki siły. A do 3 tygodni przed, no to ten spadek taki realny będzie w zasadzie niewielki. Więc jeżeli po tych 3 tygodniach wrócicie na treningi, no to nie mówię, że na pierwszym treningu będziecie dźwigać tyle ile dzisiaj, ale pewnie bardzo szybko do tego punktu wrócicie po jakimś tam pierwszym rozruchowym takim treningu po powrocie, żebyście sobie przypomnieli co i jak i ciało wróciło trochę do tej takiej rutyny. No to myślę, że to nie jest na tyle długi okres czasu, żebyście mieli jakieś realnie te 6 miesięcy waszej pracy poszło na matmę, nie? Czyli mały krok wstecz, a od końca września, od początku października ruszamy z kopyta dalej No. i walczymy dalej. Generalnie cała idea ruchu i treningu siłowego i oporowego jest taka, żeby nawet robić to, żeby to robić regularnie, nie? Że nieważne są zrywy, tylko to, żeby po prostu to robić nawet raz w tygodniu, ale przez lata. Najlepiej jak się zacznie, to już nigdy nie kończyć, nie? Historia pokazuje przykłady jakichś 70-latek, które potrafią w martwym ciągu dźwigać 100 kg, a jednocześnie zaczynały trenować na przykład w wieku 60 paru lat, nie? Jasne. Więc można, wszystko można. I Dobra. się do tego świetnie czują. Dobra Bartko, serdecznie Ci dziękujemy, bardzo Ci dziękujemy za ten czas i za Twoją wiedzę i za Twoje motywowanie nas do tego, żebyśmy wytrwali w postanowieniu ćwiczeń, bo powiem Wam szczerze, to był największy problem, bo to co Bartek powiedział, mój tryb życia, kiedy siedzę w pracy od rana do późnego wieczora, no nie sprzyja temu, żeby znaleźć jeszcze czas na regularne treningi. I ja osobiście przynajmniej potrzebowałem takiej osoby jak Bartek, który będzie stał nade mną i mnie motywował do tego, żeby przyjść na ten trening, zmęczyć się, chociaż nie mam na to siły. Także bardzo serdecznie Ci dziękujemy. Jeżeli Bartek się zgodzi, to oczywiście gdzieś tam w komentarzach namiary na Bartka zamieścimy. Jeżeli ktoś będzie chciał również podnosić swoje umiejętności, ćwiczyć kondycję, sylwetkę i tak dalej, to będziemy Zapraszam, ale zachęcać. ogólnie zachęcam wszystkich, żeby o siebie dbali, coś robili. Do zobaczenia. Hej.
Witajcie moi drodzy. Bardzo serdecznie Was witamy z Szardży. Jest to pierwszy etap naszej tegorocznej wyprawy. Wruszyliśmy. W Krakowie niczego Wam nie nagrywaliśmy, dlatego że optymistycznie przyjechaliśmy sobie na lotnisko jakieś 2 godziny przed czasem. I to wystarczyło, żebyśmy na styk... motocykle. Żebyśmy na styk zdążyli na samolot. Straszna kolejka do security, do sprawdzania. Ale dolecieliśmy. Słuchajcie, jest godzina 12 w nocy w Szardży. Dolecieliśmy 2 godziny temu, 3 godziny temu, mniej więcej. Jest temperatury około 30 stopni. Chyba w dalszym ciągu jest tak mówię 34 o północy. Ja wiem, że dla tych z Was, którzy tutaj w Dubaju gdzieś tam spędzali wakacje czy coś, to nie jest jakieś wielkie halo, ale dla nas jest. Jesteśmy tu pierwszy raz i taka temperatura nas po prostu miażdży. Przez wielkość dzisiejszy maksymalna temperatura będzie niczym 48 stopni. No, niczym 48 stopni. Słuchajcie, jesteśmy pierwszy raz w Emiratach Arabskich, dlatego zderzyliśmy się z tą temperaturą. Zobaczymy, co będzie dalej. Co Wam chcę jeszcze powiedzieć? Przyjechaliśmy do tej Szardży. Oczywiście z lotniska prowadzi jedyna droga, wzdłuż której nie ma chodnika, w związku z czym musieliśmy wziąć Ubera. W sumie i tak nocleg sobie załatwiliśmy 8 km od lotniska, więc i tak musieliśmy tu czymś dojechać, a wzięliśmy nocleg dlatego, że mamy chyba 11-godzinny postój między lotami, więc stwierdziliśmy, że sobie coś wynajmiemy tutaj i się prześpimy. I za całkiem fajne pieniądze udało się znaleźć genialne mieszkanie. To Wam pokażę jutro rano może, bo dzisiaj już nie mam siły kompletnie. Słuchajcie, taksówkarz nas przywiózł na miejsce. Wypasione jakieś osiedle. Wypasione jakieś osiedle. Na wejściu do osiedla stoją konsjerzy. Zapytaliśmy pana, gdzie mamy się udać, bo nie są te bloki w żaden sposób jakoś numerowane, z daleka ich tych numerów nie widać. Pan nas zaprosił do Meleksa. Zawiózł nas Meleksem do budynku. Szok. Dla nas to jest szok w dalszym ciągu, moi drodzy. No i co? Mamy mieszkanko na 7. piętrze. Przepiękne, jutro Wam pokażę. Teraz idziemy na piechotę, bo jeszcze oczywiście musieliśmy coś zjeść. Padło tradycyjnie, jak to w podróży, na McDonalda. Ceny umiarkowane. Spodziewałbym się w Emiratach Arabskich dużo wyższych cen za takie podstawowe jedzenie jak McDonald's, ale ceny umiarkowane. Za to porcje ogromne, bo słuchajcie, tutaj porcja large to jest naprawdę porcja large. To nie jest nasz powiększony zestaw w Polsce. No ale nikt tutaj na piechotę nie chodzi, wszyscy jeżdżą, więc my musimy drałować spory kawałek teraz do noclegu, więc idziemy, szybko się przekiwamy, bo jutro 9 rano znowu mamy lot, czyli znowu ze 2 godziny wcześniej na lotnisku musimy być, żeby zdążyć na samolot. A gdzie? To się dowiecie już jutro. Do zobaczenia za chwilę. Dzień dobry moi drodzy, witam Was kolejnego dnia tej podróży. Dzisiaj dotrzemy do celu, do ostatecznego celu naszej wyprawy. Niewyspany, zmęczony, spaliśmy 4 godziny, 4,5 godziny, ale to i tak chyba lepiej niż koczować 10 czy 11 godzin na lotnisku, bo wtedy byśmy byli już kompletnie nieprzytomni. Więc warto chyba było. Jest godzina 6, o godzinie 9 mamy lot, a jeszcze musimy jakieś śniadanie zjeść. Więc szybko wstaliśmy, ubraliśmy się i ruszamy na lotnisko, żeby zdążyć. No i to mieszkanie Wam jeszcze pokażę, bo jest naprawdę genialne. I słuchajcie, daję Wam czas do końca tego odcinka, żebyście napisali w komentarzach, czego tym razem zapomnieliśmy. Bo to, że czegoś zapomnieliśmy, nowy wyjazd, to jest pewne, znając nas.
Ja już wiem co najmniej o jednej rzeczy, Justynka wie o jednej rzeczy tak samo, czego nie zabrała, ale damy wam czas na to, żebyście sami sobie się pobawili w komentarzach. Bo to, że czegoś zapomnieliśmy, to jest pewne, ale z drugiej strony przed tym wyjazdem, parę dni przed tym wyjazdem znaleźliśmy coś, co mówiłem wam, że na pewno się znajdzie. A mianowicie, moi drodzy, znalazłem dowód rejestracyjny, który zgubiłem tuż przed wyjazdem do Rumunii i tam w tym filmie przygotowującym do wyjazdu do Rumunii pokazywałem wam, że leciałem szybko do Urzędu Komunikacji, żeby wyrobić dowód tymczasowy i właściwy potem. No i do Rumunii jechałem wtedy na tymczasowym. Ale mówiłem wam wtedy w tym odcinku, że on się na pewno znajdzie, bo nie jest łatwo zgubić dowód rejestracyjny. No i tak też się stało. 3 lata później znalazłem dowód rejestracyjny, więc nic w przyrodzie nie, kochani. A jeszcze wam pokażę teraz to mieszkanie. Kochani, mieszkanko może nie jest duże, ale jest naprawdę fajne. Tak na szybko mamy kuchnię. Mamy salon z wygodną sofą, wielkie okno, telewizor. Tu mamy Justynkę niewyspaną. Tu mamy sypialnię z ogromnym wyrem. Klima jest, chłodzi, no w tych warunkach jakby nie było klimy, to byśmy tu umarli chyba. Wczoraj jak weszliśmy do mieszkania, to mieszkanie było 28 stopni. I tu mamy łazienkę, prysznic i tak dalej, ubikacje i cała reszta. Słuchajcie, i za to mieszkanie zapłaciliśmy 320 zł chyba, czy 350 zł za noc, co wydaje mi się, że jak na warunki Zjednoczonych Emiratów Arabskich to jest całkiem przyzwoita cena. No i mieszkanie jest 4-osobowe, czyli za mieszkanie 4-osobowe zapłaciliśmy 350 zł za noc. Dobra, pakujemy się i w drogę na lotnisko. Dzień dobry moi drodzy, wylądowaliśmy, dotarliśmy do celu naszej podróży i właśnie tu zaczynamy naszą wyprawę. Najbliższe 3 tygodnie spędzimy gdzie? Kochani, wasi patroni to już wiedzą, Pakistan. Witamy was w Islamabadzie, stąd rozpoczniemy naszą podróż w góry pakistańskie, w stronę Skardu, prowincja Gilgit, tam będziemy się poruszali. No i co? Kończę ten odcinek z przygotowań i z podróży, a w następnym odcinku zabiorę was na zwiedzanie Islamabadu. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.